prawda Maurycy Beniowski, Aleksander von Humboldt czy też Krzysztof Kolumb zwiedzili kawał świata bez pomocy samolotu, bo tych wówczas nie było, to truizmem jest stwierdzenie, że dziś najlepiej jest to zrobić samolotem. No i właśnie lecimy kilkanaście godzin lotu. Rzecz niby zwyczajna w naszej pracy, ale niezwyczajne jest to, w jakiej części tego samolotu jesteśmy. Otóż nadarzyła się okazja taka, że wszyscy lecimy klasą biznes. I to jest chyba po raz pierwszy w historii naszych wspólnych, nie tylko YouTube'owych, ale też wcześniejszych wyjazdów telewizyjnych. Ja leciałem wcześniej w biznesie z 2-3 razy. Podobno człowiek do luksusu się bardzo łatwo przyzwyczaja, ale ja nie w tym wypadku. Może od kilku godzin bawię się tymi przeróżnymi ustawieniami fotela i będę się bawił dalej. Drzemeczka. Dzisiejszy odcinek będzie nieco inny. Znamy się już na tyle długo, że postanowiliśmy wam pokazać kulisy tego, jak powstają nasze programy. W dodatku nie jest to tak zwany making of, czyli ścinki. Większość materiału nagraliśmy specjalnie z myślą o tym odcinku. A co powstało? No, niektórzy mogą powiedzieć, że to remake filmu Jak to się robi. Niektórzy mogą powiedzieć, że to wiele hałasu ulic. No ale Szekspir to chyba jednak zbyt wysokie progi. Nie wbijam szpilek w mapę, aby zaznaczyć kraje czy też miejsca, które odwiedziłem. W ogóle nie prowadzę daleko idących statystyk, bo przeszłość to jest coś, co już było, a przyszłość jest przed nami i to ona jest najważniejsza. Ale króciutka konstatacja. Skoro na YouTubie mamy programy od 4 lat, to 1,5 roku z tych lat 4 spędziliśmy w podróży. Uwielbiamy podróżować, ale lubimy też czasem posiedzieć w domu. Zwłaszcza im jesteśmy starsi, tym bardziej cenimy dom. No więc staramy się jak najpełniej wykorzystać czas podróży. Z reguły jak gdzieś przyjeżdżamy albo przylatujemy, to od razu następnego dnia do roboty, kręcimy. Ale tym razem jest inaczej. Kolumbia to jednak solidny kawał lotu. Kilkanaście godzin, 12 z hakiem. Różnica czasu, 6 godzin. W Polsce jest o 6 godzin później. No więc przylecieliśmy tu wczoraj, wczesnym wieczorem do Cartageny. O godzinie 4 polskiego czasu, 4 nad ranem, zjedliśmy kolację. No i obudziliśmy się i tak bladym świtem, maleńki jetlag. No i dzisiaj nie będziemy dużo robić, nie będziemy dużo kręcić. Będziemy głównie rozglądać się po okolicy, będziemy sprawdzać restauracje, by pokazać wam najlepsze miejsca. No będziemy niespiesznie w tym upale się poruszać, zwłaszcza wilgotność powietrza. To ujęcie nagrywamy 3. raz. W Andrzejka pokoju, w każdego z nas pokoju działa klimatyzacja. I jak się wyjmie sprzęt na zewnątrz, to paruje. Zupełnie pierwsze zdjęcia wyglądały, jakbyśmy w saunie siedzieli. To jest niestety to... No to jest to jest w saunie. Jest malutki jetlag. Ale ja, wiesz, ja tam prawie nic nie widzę, jak mi świeci na ekran. Stąd jest okulary. 28 stopni, ogromna wilgotność. Karaiby, moi drodzy. Kolumbijskie Karaiby. To doskonała okazja, abyście lepiej poznali naszą ekipę. Czyli mamy harmider, mamy muzykę, mamy sprzedawców, czasami natrętnych, no ale to jest miejscowy kolor. Ponieważ jak twierdzą niektórzy, to dźwięk jest najważniejszą ze sztuk, zatem poznajcie Mario. Mario to stary rock'n'rollowiec. Kiedyś szarpał bas w Jarocinie. Dzisiaj nagrywa dźwięk i na szczęście nie jest to tylko mój głos. Czasami nagrywa prawdziwych artystów, również grających na ulicy. Pan Mario. Panie Marianie, Marian,
nie grzech. Ein Moment bitte. Są na świecie i tacy, którzy twierdzą, że jest ważniejsza sztuka niż dźwięk. Sztuką tą jest mianowicie obraz. A u nas za obraz odpowiada Andrzejek. Z Andrzejkiem znamy się szmat czasu. Pracujemy razem od prawie 29 lat. Był jeszcze przy powstawaniu moich telewizyjnych juweniliów. Andrzej to filar tego wszystkiego, gdyż od niego zależy obraz, od niego zależy montaż, od niego zależy efekt finalny. Bez dźwięku, rzecz jasna, gdyż dźwięk jest, powiedzmy to delikatnie, tak samo ważną sztuką jak obraz. Jeszcze nie cofał jednak? Andrzej to wspaniały kompan, ale mam dla was dobrą radę. Jeśli chcecie go zaprosić na obiad bądź też kolację, broń Boże nie podawajcie mamałyki, gdyż kaszy kukurydzianej Andrzejek osobliwie nie znosi. Ważniejsze w kraju, w którym jesteśmy, jest jedno nazwisko, które otwiera wiele drzwi i nie jest to nazwisko Makłowicz, tylko Lewandowski. Barcelona, te sprawy. Real Madrid, siempre para siempre. Pokazałem panu swój dowód osobisty i powiedział, że spróbuje załatwić niewielki stolik. Z Wojtkiem znam się od bardzo dawna, ale członkiem ekipy stał się kilka lat temu. Jeździ z nami na większość wyjazdów, zwłaszcza na te dalsze i wymagające starannego planowania, gdyż potrafi to robić jak nikt inny. Po prostu ogarnia, a tym bardziej wie, o czym mówi, że sam organizuje warsztaty kulinarne, Talerz płaski, jeden mały. festiwale kulinarne. No i nazwisko Lewandowski otwiera dzisiaj niemal wszystkie drzwi na całym świecie. W latach 40. Senior Condor. Seniora Kondorowa. Agnieszka jest moją żoną, ale w sensie produkcyjnym jej funkcja gasi spory o to, czy ważniejszy jest w filmie dźwięk, czy też obraz, bowiem wszyscy, którzy kiedyś byli na planie filmowym, wiedzą, że i tak najważniejszy jest pion produkcji. A Agnieszka jest zarazem producentką, jak i kierowniczką produkcji. Zatem ani dźwięk, ani obraz, ani prowadzący nie fikną, bo to pion produkcji płaci wszystkie rachunki. Agnieszka przy okazji jest pierwszym filtrem i reaguje często bardzo gwałtownie, gdy zapędzę się w swoim słowotwórstwie, a też sprawia cuda, że ma twarz, nie błyszczy się szkaradnie w słońcu Karaibów, tak jak tutaj. Bez niej tej produkcji by nie było. Ależ to jest menda. Menda jesteś. Menda, Tu, zobacz, tu się. Gracias. I to się właśnie nazywa rozpoznanie bojem. Sprawdzamy niezwykle modny kierunek kulinarny w tej części świata. No nie jesteśmy w Peru, jesteśmy w Kolumbii, ale wszędzie tutaj bardzo w tej chwili popularna jest kuchnia peruwiańsko-japońska. I to jest właśnie taka restauracja. Czyli japońsko-peruwiańskie fusion, owoce morza. No jeszcze Meksyk się tu zaplątał. To jest na przykład tacos z owocami morza, z guacamole. To jest tacos z wołowiną i z guacamole, a to jest ryż. A do tego ceviche, czyli mamy ryż ugotowany, czerwony, doprawiony, papryka, a do tego surowa, marynowana ryba w sosie z limetki. Rozpoznanie bojem, ponieważ sprawdzamy, czy ta restauracja jest godna, by ją wam pokazać. No i tyle. Po tylu latach podróżowania jedną rzecz mogę stwierdzić z całą odpowiedzialnością. Nasi są wszędzie. Nie przeszkadzamy, dzięki. Ciao. Dziękujemy. Ciao. Jak to jest, panie Ciao. Robercie, spotykać rodaków, jak jesteś pan za granicą? Wspaniale. Gdzie śpimy w trakcie naszych wyjazdów? No, w hotelach, rzecz jasna, chyba że mamy zdjęcia w Dalmacji, to wtedy najczęściej śpimy u mnie w domu. Hotele. To nie muszą być wielkie hotele. Chodzi o to, żeby hotel był dobrze położony.
I ten właśnie taki jest, tu w Kartagenie, w Kolumbii. Jest piękny, jest w jądrze Starego Miasta. Zabytkowy, wspaniały budynek. Pokoje są niewielkie, ale my w nich w zasadzie nie spędzamy czasu, tylko w nich śpimy. A wychodzimy poza hotel i od razu jesteśmy w gotowym filmowym plenerze. Zresztą to też jest niemal gotowy filmowy plener. Por favor. Jesteśmy w Bogocie. Tylko na lotnisku i gdzie indziej nie będziemy. Mamy przesiadkę. Przylecieliśmy z Cartageny, a lecimy do miejscowości Pereira w trójkącie Cabo. Nie wychodzimy na zewnątrz, tu dużo chłodniej. W tej chwili jakieś 16-17 stopni. Jesteśmy w górach. Pierwsza refleksja jest taka. Jedzenie na lotniskach to z reguły jest udręka. Trzeba się naprawdę postarać, żeby znaleźć coś jadalnego. A tutaj no, kapitalna rzecz. Samemu się komponuje taką michę. Można wziąć ryż albo kinuę, to jest baza, a do tego ja mam na przykład kawałki surowego tuńczyka, mam ostrą papryczkę, mam awokado, mam chipotle mayo, mam pico de gallo. No naprawdę porządna sprawa. No więc tak, mamy godzinę, zanim otworzą nasze bramki. To jest podobno największe lotnisko w całej Ameryce Południowej. Jesteśmy w tym fragmencie lokalnym, nie międzynarodowym. Jemy, dopijamy i vamos. Zobacz. Nie dużo jest, bo to jest nie. To na zimne. Są lektury, które wybitnie zaostrzają apetyt. Ta do nich należy bez dwóch zdań. Jak już wiecie, dzisiejszy dzień to najpierw dolina, a potem plantacje kawy. Ale generalnie, z punktu widzenia biologicznego, w jakim miejscu się znajdujemy, jaki klimat tutaj panuje, to jest klimat subtropikalny, nie tropikalny. Jesteśmy na dużej wysokości. No, tam było 1900 metrów powyżej poziomu morza, teraz będziemy się trochę wspinać. Ale jesteśmy bardzo blisko równika, więc mimo tych wysokości mamy tutaj klimat subtropikalny, a owe lasy niezwykle bujne, no dookoła jest tak zielono, jak się tylko da. To są tak zwane lasy mgielne. Codziennie pada niemal, niezależnie od pory roku i te lasy parują, a owa wilgoć zarówno z deszczu, jak i z owej mgły niezwykle sprzyja wegetacji. Sprzyja też stała temperatura. 20 kilka stopni w dzień, 15 minimum w nocy. Nie mamy predylekcji do zbiorowych śpiewów. Skutecznie oduczyła nas tego Polska Rzeczpospolita Ludowa, wymagając w szkole codziennych śpiewów. Wszystko, co nasze, oddam za kaszę. Tak śpiewaliśmy, bo oryginał jest trochę inny. Mimo to czasami pieśń sama z piersi się rwie, zwłaszcza gdy pieśń jest tak samo piękna i pompatyczna jak mijany
wokół krajobraz. Kędzierzyn, Kędzierzyn, to miasto wielotknienie. Kędzierzyn, ma własny rynek. Kędzierzyn, uroków tyle ma. Aha, Zetchemi, kino, Marona oraz nowa hala sportowa. To są botas robione na zamówienie w Quito, w El Palacio de las Botas Españolas. Botas Españolas, caballeros. To jest beznadziejne, co? Dawaj zapięte, pięta. Ja nie mam tyle siły. A gorzej. Gorzej ściągałam mu. Botas zeszły. No. Dzisiaj mieliśmy trening tlenowy przed wejściem na dużo wysokości, gdyż byliśmy na wysokości 2500 metrów i cały czas szliśmy pod górkę. Było ciężko, ale przewodnik nas nauczył techniki oddychania. Otóż nos, 2 sekundy i wypuszczenie powietrza. Radzę zapamiętać. Jak wiecie, realizm magiczny narodził się w Kolumbii i ten realizm magiczny tutaj się dzieje również w kuchni. La Cabana, Eco Hotel, nasze miejsce i nasz wieczorny, niby zwykły posiłek, zwykły, a magiczny. Oto senior Hector, czyli sam właściciel, przygotowuje rzecz taką, której nigdy w życiu wcześniej nie widziałem. Ma bardzo piękny kawałek wieprzowiny i wołowiny. One są przyprawione i teraz te mięsa są zawijane w bawełnianą, to bardzo ważne, w bawełnianą ściereczkę. Jest tam warstwa soli dość pokaźna pomiędzy ściereczką a mięsem. I teraz to wszystko będzie się piekło gdzie i jak. Będzie się piekło tutaj, ale nie będzie się piekło nad rusztem. To zostanie w tych ściereczkach wsadzone w żar, a rezultat końcowy będziemy mieli na talerzach. Wspaniała technika, bardzo podobna do pieczenia ryby w solnej skorupce. Nie widzieliśmy tego dobrze, gdyż było to białe na białym. Ta bawełna od wewnętrznej strony, którą było owinięte mięso, była bardzo mocno posmarowana, posypana w zasadzie solą. Mięso było posmarowane masłem z przyprawami i też posolone. I teraz pod wpływem temperatury, kiedy mięso puściło sok, to zrobiła się skorupka. I w ową skorupkę weszła bawełna. I to po upieczeniu można było obtłuc. I mamy, pozbywszy się tego, tak jak pozbywa się soli przy rybie pieczonej w całości, mamy idealnie upieczone, soczyste mięso. Czyli wołowina, która jest taka, jak być powinna, spójrzcie na kolor, i wieprzowina, która przecież nie powinna być krwista. Do tego dodatki, czyli ziemniaki ugotowane w mundurkach, do tego placuszki, arepy, no i tak, guacamole, miejscowa sałatka pomidorowa, zakwaszona sokiem z limetki, razem z kolendrą i cebulą. Tutaj chimichurri, czyli sos na bazie zieleniny, też z cebulą, trochę inny niż argentyński. No i sos bardzo ostry na bazie papryczek ahi. Ale co w tym wszystkim najważniejsze, to smak na razie solo tego mięsa. Tak. To się dzieje naprawdę, ale to jest zarazem magia. Realizm magiczny na talerzu, na desce, mówiąc precyzyjnie.
Nasza podróż do Kolumbii trwała 2 tygodnie. W jej trakcie w samolotach spędziliśmy mniej więcej 30 godzin. 2 loty międzykontynentalne i loty wewnętrzne, czyli w sumie 10 startów i lądowań. W autobusach spędziliśmy ponad 40 godzin. Jeszcze raz powtórzę, to wszystko w 2 tygodnie. Zatem, jak mówią niektórzy, czasem trza się zdrzymnąć. Nie, to idźmy, jeszcze sobie wezmę. Ciepło? Dobra, uwaga, cisza. Kamera poszła. Proszę. Miałem wielką ochotę na mondongo, czyli słynną tutejszą zupę z flak. Kamera poszła. I proszę. Miałem ochotę na mondongo, czyli słynną tutejszą zupę z flaków. Tu, proszę. Ziemniaczek. Rosół. Internet to wspaniała sprawa. Jest filmik, czyli jest akcja i jest reakcja. Wasze komentarze. Wielu z was czeka na ewentualne potknięcia prowadzącego. Jak zauważyłem, szczególnie aktywni są grzybiarze, rybiarze, czyli mykolodzy i ichtiolodzy, no i w ogóle generalnie miłośnicy fauny i flory. Ale niemal równie aktywni są lingwiści. Ci tylko czyhają, a czy on to aby dobrze wymówił. No i oczywiście czasami macie rację, bo człowiek omylny jest. Tego środka transportu nie spodziewałem się w Medellin. Czuję się prawie jak w Alpach albo w Dolomitach, tylko trochę cieplej, bo nie ma tu żadnego przewiewu. Miasto robi niezwykłe wrażenie i staramy się pokazać to wszystko jak najlepiej. No i jest z wielu powodów fascynująco i niezwykle. Panowie, to byliśmy w dzielnicy 13 przed chwilą, która podobno według niektórych youtuberów jest potwornie niebezpieczna, ale nie jest. Dziękuję. A pani? Panie, wywalaj pan z tą kamerą tak blisko, bo ja to mówię. Ale nie zawsze ją macie w swych komentarzach. Bardzo proszę. Medellin. No, you see? Not Medellin. Więc nie piszcie, że to jest Medellin. Medellin. One more time, how you pronounce it? You say Medellin. Pytacie czasem, dlaczegoż to pokazuje wyłącznie dobre miejsca, dobre knajpy, ładne krajobrazy, a przecież świat pełen jest podłych rzeczy. No właśnie dlatego, gdyż życie samo w sobie epatuje nas dość często złymi rzeczami, więc po cóż to pokazywać w tego typu programach? Ja generalnie lubię ludzi, cieszy mnie świat. Kocham podróżować i dzielę się z wami ową radością. A mogę to robić dlatego, że my wszyscy razem wzajemnie darzymy się szacunkiem i sympatią. Jesteśmy w trakcie tych podróży cały czas ze sobą. Nie dałoby się tego zrobić, gdybyśmy nie mieli do siebie szacunku i ciepłych uczuć. Asked him, what are you going to do to him? And they said, no, just some questions, that's all. And that's the way a lot of young people, especially, were missed. Okay, so he was a trader for that. He was a paramilitary, the extreme right wing. Silne kobiety. Kobiety tutaj musiały być silne, bo bardzo często zostawały wdowami. Musiały też opiekować się sierotami, dzieci, rodziców. To jest właśnie historia. Są różne sposoby na poranne ożywienie, bo jest dość wcześnie, jedziemy na wycieczkę.
I tutejszym sposobem jest herbatka z liści koki, całkowicie legalna. Piłem już takową w Ekwadorze. To jest bardzo dobry, prostujący napój. Pomaga zwłaszcza na dużych wysokościach. Nie ma w tym nic złego. Z tym Kompletnie bez smaku. Zupełnie pozbawiona właściwości. Ma tę zaletę teraz, że jest ciepła. A tu jest lekko chłodno. Si, claro. Claro. Ale skarb podjechał właśnie. Renault 12. Rozmawialiśmy chwilę z panią właścicielką, pierwszą właścicielką tego cuda. To ma 49 lat. Wszystko oryginalne. O sea, de mañana części. salen así. Cudo. O, zobaczcie. Oryginał. Wspaniała rzecz. Jedyna rzecz nieoryginalna, dołożona później, to mianowicie odtwarzacz płyt CD. Jak ten samochód powstawał, nie było jeszcze płyt. To nie jest kamizelka kuloodporna, tylko kapok. Konieczny element wyposażenia podczas rejsu. A ów rejs jest dopełnieniem atrakcji turystycznych tego miejsca, tej okolicy. Moi drodzy, musicie wiedzieć, że Boliwia jest, jeszcze raz... Realizm magiczny to styl w sztuce, który narodził się co prawda w Niemczech w latach 20., ale dotyczył on wtedy głównie sztuk plastycznych. Narodził się na nowo, z ogromną siłą i zrobił wszechświatową karierę, gdy dotarł do Ameryki Południowej, również do Kolumbii, zwłaszcza do literatury. I już podróż po tym kraju jest magicznym doświadczeniem, a zarazem realistycznym, bo podróż, jeśli nie jest oniryczna, jest realna. A większość tych rzeczy, które widzieliśmy, była magiczna. Począwszy od przyrody, ludzi niezwykle serdecznych, a skończywszy na dziełach sztuki, na rzeźbach Fernanda Botera wystawionych w przestrzeni publicznej. Tak, nic dziwnego, że realizm magiczny w literaturze to tamtejsza specjalność. 9, Nie no co ty. ale jest szczupłe. A to duże? Ron Medellin. A duże jest dopiero. No to idzie. Jest Ron Medellin. No właśnie, bo Ron jak jest szczupły, to Medellin. trzeba być Ron, no. Ron Medellin. Ja nie czekam, Sauvignon Blanc. Popatrz. Aguardiente 16. O, serca Alsina. Tylko jaka jest moc. Jaka jest moc. Na tylnej O nie, to zdrada. Panowie, zdrada. 20 aguardiente, 24%. To nie jest Unia. To nie jest Unia. Jestem kokolowy.